Strony, czy to jest twój pierwszy raz w Polsce? Okay, so is it your first time here in Poland? Yes. Hi. Thanks everyone for having me. Dziękuję wszystkim za przybycie. It's really exciting to be here. And yes, this is my first time in Poland. Got here last night, and Michael has been kind enough to show us around. Tak, to pierwszy raz, kiedy jestem w Polsce. Jestem bardzo podekscytowany z tego powodu i byłem tak miły wczoraj, żeby go oprowadzić. Whenever I go to a convention anywhere, I never know if anyone's going to show up. I always get nervous. So thank you all for coming out. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na konwent, nie jestem pewien, czy ktoś się pojawi, żeby mnie zobaczyć, także bardzo wam dziękuję, że tutaj jesteście. Especially because my mom is here, so... Szczególnie ze względu na to, że moja mama jest tutaj. Ja przepraszam osoby, które wyprosiłam. Troszeczkę. Okay. Jakie jest twoje pierwsze wrażenie? Czego się spodziewałeś jadąc tutaj? So what's your first impressions? What did you expect coming to Poland? Because, for example, the French expect to see polar bears running through the streets. And that's not exaggerated. That's what I heard 7 years ago. I don't know exactly what I expected. I think that Wrocław is a beautiful city. We walked around the central square yesterday, and it was absolutely gorgeous. Nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, natomiast Wrocław jest pięknym miastem. Chodziliśmy wczoraj po rynku. It's one of the most beautiful cities in Europe I've been to so far. Jest to jedno z najpiękniejszych miast w Europie, w jakim kiedykolwiek byłem. 2 days ago I did a signing in Berlin, and all of Berlin is under construction. 2 dni temu byłem na podpisywaniu książek w Berlinie i cały Berlin jest w remoncie. So it was nice to get away from the cranes and the earth movers and see a nice beautiful city. Także miło było uciec od tych wszystkich żurawi oraz spychaczy i przyjechać do pięknego miasta. Dobrze, to tak już tematycznie. Co spowodowało, że zacząłeś pisać? Okay, so what happened in your life? What made you start to write? What happened in my life is a big question. Co się zdarzyło w moim życiu? To jest dobre pytanie. Co się stało z moim życiem? I think I always wanted to be a writer from well, that's kind of a lie. Myślę, że zawsze chciałem być pisarzem, ale właściwie to nieprawda. Właściwie to prosto. The first thing I wanted to do was draw comic books. Pierwsze, co chciałem robić, to rysować komiksy. But I wasn't very good at it. No, nie byłem w tym zbyt dobry. And so writing seemed easier, so I started writing. Tak więc pisanie wydawało się prostsze, więc zacząłem pisać. I'm all right. Okay. But then I wasn't very good at writing either. Ale z pisaniem też sobie za dobrze nie radziłem. So this was followed by 25 years of practice. Więc potem nastąpiło 25 lat szkolenia, prób. And I wrote several books. I wrote the book that I sold. Pisałem kilka książek. Książkę, którą sprzedałem. I'm probably going to mangle this. It's Malowany Człowiek. How do you pronounce the title? Malowany Człowiek. Malowany Człowiek. Człowiek. I've been saying it wrong all this time. That was my 5th book. So I wrote several books that were not good enough to be published. To była moja 5. książka. Napisałem kilka książek, które nie były dość dobre, żeby je opublikować. And even now that I've had a few books out and people know my name, it's been offered. Publishers have offered to publish them, and I've told them they're not good enough to publish. I nawet teraz, kiedy już jestem opublikowanym, znanym autorem, niektórzy oferowali, że opublikują tamte książki, ale uważam, że one nie są zbyt dobre, żeby je opublikować. But so now I'm working on the books that I feel I had gotten to the professional level, and I'm happy with it. Teraz uważam, że dotarłem właśnie do tego poziomu zawodowca i jestem z tego zadowolony. Dlaczego w takim razie
się fantastyka i to, co pisałeś wcześniej, czym było? Czymś innym? So, why fantasy, and what was the things you wrote before? Was it also fantasy, or was it something else? It was always fantasy. The first book I ever read that wasn't assigned by school or that I wasn't forced to read was The Hobbit. Czyli to też była fantastyka. Pierwsza książka, jaką przeczytałem, do której nie byłem zmuszony jako lektury, na przykład w szkole, to był Hobbit. And I think that set the stage for the rest of my life in some ways. Ja myślę, że to ułożyło dalej moje życie na wiele sposobów. So if I ever have a time machine, I will make sure to not change anything until that point, so that I know. Jeśli będę miał kiedykolwiek maszynę czasu, to upewnię się, żeby nie zmieniać nic do tamtego momentu. So after that, I read hundreds of fantasy books and I always loved them so much. I potem przeczytałem setki książek fantasy i wszystkie mi się podobały. So I do read science fiction and some other books, but for my writing, it's always been meant to be fantasy. It's always what I wanted to do. Czyli czytałem też science fiction i inne książki, ale to, co piszę, to zawsze miała być fantastyka i to jest to, co zawsze chciałem robić. Fantazy w sensie. Lepiej ci się pisze powieści czy opowiadania? So you prefer the long form or the short form? You know, novels or short stories? When I started out trying to be a writer, people had told me the way to become a writer, that there was a formula, and the first thing you had to do was write short stories, and get them published in magazines, and then once people knew your name, then you could write a novel. Więc na początku, kiedy szkoliłem się na pisarza, to formuła była taka, że najpierw należy pisać opowiadania, sprzedawać je do czasopism, żeby zapoznać ludzi ze swoim nazwiskiem, a później zacząć próbować pisać właśnie powieść. I ignored this advice. Zignorowałem te sugestie. So I don't tend to read short stories very often. Sometimes I have nothing against them, but it's not my preferred format. I've always loved long novels. Nie czytam za bardzo opowiadań, nie mam nic przeciwko nim, natomiast wolę powieści. And I think that it's a different skill set from writing short stories to writing long stories. Uważam, że tutaj zupełnie inny zestaw umiejętności jest potrzebny do pisania opowiadań i inny do pisania powieści. So I said, why should I practice something that's not what I want to do? I should practice what I want to do. I dlaczego powinienem szkolić się w czymś, czego nie chcę robić? Powinienem ćwiczyć to, co chcę robić. And it turns out that I didn't need to do it the hard way or the long way. Okazuje się, że nie musiałem tego robić właśnie w tym formacie, czyli od opowiadania do powieści. It's only now, after I've published a few novels, that I've also written some short stories, like The Great Bazaar. I dopiero teraz, kiedy już drukowano moje książki, wydano moje książki, to zacząłem pisać opowiadania, tak jak Wielki Bazar. Which is Brian's Gold here. So, Wielki Bazar, Złoto Brayana. Yeah, I think that's the title here. So, and I enjoy writing those stories, but novels, I tend to talk a lot and write a lot, so novels are my form. Napisałem te opowiadania, owszem, ale dalej wolę powieści i powieści są właśnie moją preferowaną formułą. Jak reagują ludzie, gdy przedstawiasz się jako pisarz? So how do people react when you say you're a writer? It depends on who I'm talking to. Zależy z kim rozmawiam. In most cases, I'll tell people I'm a writer and they get very excited. And then I tell them I'm a fantasy writer and they stop being excited. Zazwyczaj jest tak, że mówię, że jestem pisarzem i ludzie są bardzo podekscytowani. Później mówię, że piszę fantastykę, no i przestaje ich to trochę interesować. I've been at many parties where I tell someone that I'm a writer and they get very excited and they're asking me all these questions and then I tell them that I write fantasy and you see the light die out in their eyes. Właśnie tak się dzieje, że na imprezie, jak ludzie się pytają, mówię, że jestem pisarzem i oni w podekscytowani zadają mi mnóstwo pytań, a potem mówię, że piszę fantastykę i wtedy widzę to światło gasnące w ich oczach. Dobrze, jesteś pisarzem.
pisarzem na pełen etat, czy robisz coś jeszcze? Okay, so you're a full-time writer, or do you do anything else beside that? Yeah, I'm very fortunate to be a full-time writer. Jestem bardzo, znaczy mam duże szczęście, że pracuję jako pisarz na pełen etat. The vast majority of writers don't have that luxury. Większość pisarzy nie ma tego luksusu. And when I first sold the books, I had a day job. I was writing mostly on the subway to and from work. I na początku, kiedy pisałem, to miałem jeszcze oczywiście pracę na pełen etat i pisałem głównie w komunikacji miejskiej. And after I first sold the books, I kept working for a little while longer. And it wasn't until they had been sold in translation in other countries that I reached a point where I could afford to pay my rent. Także na początku, kiedy sprzedałem już pierwszą książkę, kiedy wydałem pierwszą książkę, dalej trzymałem się stałej pracy, ale potem, kiedy zaczęły one być tłumaczone, wydawane w innych krajach, już mogłem z tego zrezygnować, mogłem wtedy już się faktycznie z tego utrzymać. But it's not quite the life I thought it was. I thought it would be very relaxed, and I would sit at my computer and look out the window and watch the leaves fall and write a little bit. Myślałem, że to będzie bardziej, to będzie trochę inne życie. Myślałem, że zrelaksowany będę mógł sobie siedzieć, patrzeć przez okno na spadające liście. And it's actually been a lot of work. I tak naprawdę to jest kupa roboty. Reading contracts, working with translators, talking to editors, copy editing, like all of this is work. Marketing is work in addition to writing the books. That I spend the majority of my day doing that, and I actually spend very little of my day doing what I wanted to do all day, which was just write. Czyli to czytanie kontraktów, cała praca redakcyjna, kontakty z tłumaczami. I najmniej czasu z tego wszystkiego, z tej pracy pisarza, to jest napisanie. Dlatego to, nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. A co robiłeś w takim razie wcześniej? So what were you doing before? Before I became a writer, when I graduated college, I had an English degree. Kiedy skończyłem college, miałem papier z filologii angielskiej. This degree qualified me for nothing. I ten papier nie dawał mi absolutnie niczego. So I knew that I wanted to be a writer, and so I immediately set out to find a job in publishing. Czyli wiedziałem, że chcę być pisarzem, w związku z czym chciałem dostać pracę gdzieś przy wydawnictwie. So my first job was editing business-to-business directories. You may all be too young to know what these are. Phone books. Tak więc na początku redagowałem. We had giant books of phone numbers so that you would know. Redagowałem różne biznesowe wstawki do książek telefonicznych. Jesteście pewnie za młodzi, żeby pamiętać, czym są książki telefoniczne. So you can imagine how interesting that job was. Kiedyś mieliśmy takie wielkie księgi, w których były numery telefonów, także możecie się domyślić, jak bardzo było to interesujące. So from there I went into medical publishing. A potem dzienniki medyczne. Editing and working with medical journals, working with doctors, that sort of thing, which felt at least a little more important, and I was doing more editing work. Czyli na początku to były właśnie dzienniki medyczne, praca z lekarzami, praca z tego typu tekstem. I no to już było ważniejsze, było bardziej istotne, miałem więcej pracy właśnie już jako redaktor. And then from there I moved into print production and marketing, which was the job that I had up until I sold the books. A później zajmowałem się właśnie całą wydrukiem i marketingiem. I to była praca, którą miałem aż do sprzedaży pierwszych książek. So I actually had a wide variety of publishing experience, editing, working with writers, hiring artists, doing art direction, working with printers, working with marketers. And I think all of that has really helped me as a professional writer to understand the jobs of everyone else that I'm working with. Okay. Tak więc miałem już tutaj dużo styczności z całym rynkiem wydawniczym od każdej strony, zatrudniania rysowników, wszystkich tych elementów.
w związku z czym później już jako zawodowy pisarz mogłem sobie zdawać sprawę właśnie, jaki jest wkład tych wszystkich ludzi, z którymi muszę na co dzień pracować. Dobrze. Skąd się wzięła koncepcja świata w Malowanym Człowieku? So, how did you come by with the whole world concept for the painted man or the worded man? Well, the world has grown over time, but Świat się originally rozrastał z czasem, ale pierwotnie I was taking a writing class in 1998, let's say. w 98 miałem zajęcia z pisania. And one of the assignments was to write the first chapter in a fantasy novel. I jednym z zadań było napisanie pierwszego rozdziału powieści fantastycznej. So in my typical fashion, I waited until the night before it was due. No i na swój, oczywiście swoim sposobem czekałem na ostatnią chwilę, na ostatni wieczór przed terminem. And I stayed up very late that night writing a little story about a boy named Arlen who lived out on a farm, and every night demons came out, and he was never able to travel more than half a day from his home because he had to be home before night fell or else he would be killed. I zacząłem pisać historię właśnie o moim chłopcu o imieniu Arlen, który mieszkał w wiosce i nie mógł nigdy się oddalić o więcej niż pół dnia drogi, bo w nocy wychodziły demony i nie mógł właśnie podróżować dalej, bo inaczej by zginął. And I was working on another book at the time, but my mind kept going back to Arlen, and I kept thinking about what was over that last hill that he could never cross. I pisałem później inne książki, natomiast zawsze wracałem do tego małego chłopca i zastanawiałem się, co jest za następnym wzgórzem, do którego nigdy nie mógł dotrzeć. And so after trying to sell my previous book failed miserably. Po tym, jak nie udało mi się tragicznie sprzedać tej następnej książki, I turned my full attention to this, and I had built enough of a world that I had a story, and powróciłem do tego poprzedniego pomysłu i miałem dość materiału, żeby... But it wasn't until September 11th that the story really kind of came together. Ale ta historia dopiero się cała zebrała dopiero 11 września, w domyśle 2001 roku. I was in New York City when the attacks happened. We could see them from the window of my office building. Ja byłem w Nowym Jorku, kiedy właśnie wydarzenia miały miejsce. Można było widać World Trade Center z mojego biura. And I was really struck by how being afraid affected everyone in the city. We were all afraid. But byłem w szoku, jak strach działa na ludzi, w całym mieście. Wszyscy oczywiście się baliśmy. But everyone reacted differently. Ale każdy reagował inaczej. There were people in my office who immediately ran out the door to go home. Byli ludzie, którzy wybiegli z mojego biura i pobiegli do domu. There were people who ran to the attack to see if they could help. Byli ludzie, którzy pobiegli w stronę budynków, żeby zobaczyć, czy mogą pomóc. There were people who stood frozen and didn't know what to do. Byli ludzie, którzy stali jak wmurowani, nie wiedzieli, co robić. And everything, 100 other reactions. I 100 zupełnie innych reakcji. And that really stayed with me, and I thought about it a lot, and I started thinking again about Arlen's world and about how people would be terrified every night when the demons came out, and how they would react to that in different ways. I to doświadczenie zostało ze mną i później właśnie jak się zastanawiałem nad Arlenem, właśnie tym światem, Arlenem, przepraszam, w tym światem, gdzie każdy się boi właśnie tych demonów, jak to wpływa na każdy element jego życia. And so the books seem to be very much about adventure and monsters and magic, and they are, but more than that, they're about people and how people react to fear. Czyli oczywiście te książki są o magii, o potworach, o podróżach, natomiast tak naprawdę są o ludziach i o tym, jak sobie radzą ze strachem.
Czy w momencie, kiedy zaczynałeś pisać, bo mówiłeś o tym, że świat się rozrastał cały czas, wiedziałeś, że aż tyle tego wyjdzie? So by the time that you started writing, did you know how much all of it is going to be, that it's going to grow in such a lengthy story? Maybe not when I first started. By the time I sold the first book, I did. Może nie kiedy zacząłem na samym początku, natomiast kiedy sprzedałem już pierwszą książkę, to już wtedy byłem tego pełni świadomy. The series I had always intended when I sold the series, I wanted it to be a 5-book series. Czyli kiedy już właśnie sprzedawałem wydawcy całą historię, to miałem nadzieję, że będzie to właśnie zamierzałem, że to była właśnie ta 5-tomowa seria. And I sent the publishers the full first book and a detailed plot for the second, and then smaller synopsis for the third and fourth and fifth. Czyli na początku oczywiście wysłałem cały tekst pierwszego tomu, streszczenie drugiego, no i krótkie rozpiski, konspekty pozostałych 3 tomów. But I gave them I also told them that there was a way that I could end it in 3 books if I absolutely had to. Ja powiedziałem im, że jest jeszcze sposób, jak mogę to zakończyć w 3 książkach, jeśli już absolutnie będę do tego zmuszony. So I've been very fortunate the books have been successful, so I get to write the story that I always wanted and not the abbreviated version, which I think wouldn't have been as epic. I tu właśnie cieszę się, że książki się sprzedały, że dobrze się przyjęły i że mogę napisać całą historię, a nie jej skrótowaną wersję, która nie byłaby, zdaje mi się, tak bardzo epicka. Czyli koniec już blisko. So the end is nigh. Well, I'm just finishing the 3rd book now. It's due in 3 weeks and I still have a lot of work to do. Jeszcze kończę 3 tom i mam go oddać za 3 tygodnie, ale jeszcze jest dużo roboty. It's been taking me, the first book took me 7 years to write. Pierwsza książka zajęła mi 7 lat. The second took me 3. A druga 3 lata. This third one has been about 2.5. Trzecia na razie 2,5 roku. So I'm hoping they're getting a little faster each time. No i mam nadzieję, że przyspieszam przy każdej kolejnej. But it'll still be a little while before we're done. Ale jeszcze zajmie trochę czasu, zanim skończymy. Skąd się wzięła różnica w tłumaczeniu tytułu amerykańskiego i angielskiego? So, where did the difference come between the American and British title? The Worded Man and the Painted Man. The Painted Man was my original title for the series. Wow, so you're lucky to have passed with your original title. Yeah. Więc Painted Man, czyli Malowany Człowiek, był moim oryginalnym tytułem, moją nazwą dla historii, na co zasugerowałem, że ma dużo szczęścia, że miał taki wkład w tytuł własnej książki. Nie zawsze się udaje przy wydawnictwie. My US publisher did not like that title. Mojemu amerykańskiemu wydawcy za bardzo się nie podobał ten tytuł. They apparently had a marketing meeting that I was not invited to, where they decided they didn't want that title. Mieli zebranie marketingowe, na które najwyraźniej nie byłem zaproszony, gdzie zdecydowali, że nie podoba im się ten tytuł. So to this day I'm not exactly sure why they wanted to do that. Do dziś nie do końca wiem, dlaczego chcieli to zrobić. They had wanted to call the book Nightfall. Aha, chcieli nazwać książkę Nightfall, czyli but Nightfall is the name of a very famous science fiction story. Nightfall to jest tytuł bardzo znanego opowiadania science fiction. And so my agent refused to use that title either. Mojemu agentowi się to nie spodobało i też nie chciał użyć tego tytułu. So I sent the publisher a long list of alternate titles, one of which was The Worded Man. Więc wysłałem wydawcy długą listę alternatywnych tytułów i Worded Man był jednym z nich. And to be honest, over time, I've come to really like that title, and I think that if I had it to do over again, I probably would have made that title the title in both the US and the UK. I z czasem zaczął mi się podobać ten tytuł do tego stopnia, że jeśli miałbym przez to przechodzić jeszcze raz, to wybrałbym tytuł Worded Man jako wydanie i angielskie, i brytyjskie, i amerykańskie, i brytyjskie. Simply because explaining to everyone that it's the same book has been an enormous headache. Choćby i z tego powodu, że tłumaczenie wszystkim, że to jest ta sama książka, przyprawia mnie o straszny ból głowy. When the book came out in the UK as The Painted Man and it was a bestseller,
I went back to the U.S. publisher and I was like, look, we have all of this wonderful marketing for this book. Why do we want to start again with a new title? Tak więc kiedy w Wielkiej Brytanii zaczęła się właśnie tak świetnie sprzedawać i wróciłem do Stanów, do swoich wydawców, powiedziałem, że mamy taki świetny marketing, no dlaczego chcemy zaczynać od nowa z marką. But it's worked out really well, and so I certainly can't complain about how my career has gone. Ale udało się, także nie muszę się przejmować, że straciłem całą swoją karierę pisarską z tego powodu. Dobrze, czy zdradzisz nam jeszcze jedną rzecz? Czy pojawi się jakiś nowy bohater zaskakujący, tak jak Rena wskoczyła praktycznie w ostatnim tomie? Okay, so are there going to be any more surprises with heroes appearing, such as Rena in the last book? You mean with new characters that we haven't seen before? Albo tacy, którzy byli już wcześniej, tylko nie są nich. Or characters that appeared before but were never, the point of view of character. Absolutely. That's going to happen throughout the series. Oczywiście, to się będzie zdarzało przez całą serię. One of the things that I enjoy most about writing is exploring different characters in great detail and letting the reader really get to know them closely and feel like they have grown up with them and they know them. To, co mi się najbardziej podoba w pisaniu, to właśnie zagłębianie się w postacie, pisanie właśnie całych ich życiorysów, tak żeby czytelnicy mogli ich poznać, tak jakby się z nimi wychowywali. So while I will be continuing to write about the characters we've seen before, I will continue to explore some of the B-list characters, as we call them. Tak więc mimo iż będę pisał oczywiście o postaciach, które już się pojawiły wcześniej, które są głównymi bohaterami, to będę też rozwijał postacie z tak zwanej drugiej listy, jak na nich mówimy. For instance, in The Daylight War, the third book, I consider the main character of that book to be Inevra, the wife of Amon Jardir. Czyli w trzecim tomie uważam, że główną bohaterą jest... Nie było nic tego. It's hard to pronounce for me. What's her name? Inevra. Inevra, żona, the wife of... the wife of Amon. The wife of Amon. Jardir. Amon. They're made-up names, so it's understandable. Forgives me for butchering my own book title. To wymyślone imiona, więc tak się zdarza i to, że tak powiem, się odbija na mnie za, że tak powiem, maltretowanie tytułu własnej książki. So Inevra is a character who we've only seen through the eyes of other characters. She's very mysterious, she's very powerful, she's very frightening at times. Inevra więc jest postacią, którą widzieliśmy tylko od strony właśnie innych postaci, przez oczy innych postaci, gdzie ona jest dość tajemnicza, dość przerażająca czasami. But in the beginning of The Daylight War, she's a 9-year-old girl who doesn't know what the future is going to hold for her. Na początku książki jest małą 9-letnią dziewczynką, która nie wie do końca na czym ten świat stoi. And so I like the challenge of humanizing someone who we know is such a powerful character and then taking them back and showing you who they are and what their morality is and what their beliefs are. I bardzo podoba mi się to wyzwanie właśnie uczłowieczenia postaci, którą znamy jako bardzo potężną i pokazanie jak do tego doszło. And also another big character is Aben, who has been a very minor character in the series Kolejną to this point. taką postać to jest tak zwanej drugiej listy jest Aben, którego już poznaliśmy jako pobocznego bohatera. As the main characters, Arlen and Jardir, get more and more powerful, it's easier to show what they're doing through the eyes of other people that are more fallible than the big heroes themselves. No i tak jak główni bohaterowie właśnie rosną w siłę, tak łatwiej jest ich opisać z zewnątrz, z innej perspektywy. Although we do get into their heads in the end of the book when they meet at last. Chociaż udaje nam się dotrzeć do ich głów na koniec, kiedy w końcu się spotykają.
Dobrze, niektórzy twierdzą, że pierwsze zdanie książki decyduje o tym, czy się przyciągnie czytelnika. W takim razie, czy to zdanie, które jest na początku książki, jest tym pierwotnym zdaniem? Jeśli nie, to czy je zmieniałeś i jak wiele razy? Okay, so there's a theory that you know the first sentence of the book decides about the book. That decides if it's going to bring attention of the reader. So is the sentence used? The first one you used, the one originally used, or were you working a lot on that first sentence, or did you just change it, by choice later? Just take a minute. A little of both. Trochę tak i tak. The original draft of the manuscript of The Worded Man that I submitted had as its prologue the story of Arlen that I had written in that writing class many years ago. Czyli w oryginale, tak jak ja to napisałem na początek, to był początek Malowanego Człowieka, to był prolog, to opowiadanie, które napisałem wtedy na rzecz zajęć. My US editor wanted very much to cut that section out. I mój amerykański redaktor chciał bardzo to wyciąć. And we fought about it quite a bit. I troszkę się o to kłóciliśmy. But I felt very passionately about it because that was the beginning of the whole story for me, and I loved it and I really wanted to keep it. Ale bardzo mi na tym zależało, ponieważ dla mnie to był początek historii i bardzo chciałem, żeby to zostało. But when I took a step back and thought about it artistically, I realized that my editor had a very good point, that it had a different tone from the rest of the story. Ale kiedy się nad tym zastanowiłem, już z punktu widzenia chociażby warsztatowego, to doszedłem do wniosku, że to jednak nie tak pasuje, jakbym chciał, do całego tonu historii. And she made the point that the first line of the first chapter of the book, which is "The Great Horn Sounded," was a very powerful opening line, and she really wanted that to be the beginning of the book. I ona stwierdziła właśnie, że to zdanie, czyli słychać było odgłos rogu, ma właśnie taką moc, że powinno być na początku. So the opening line that I had worked so hard to be the beginning of the book ended up being cut out. Aha, czyli zdanie, nad którym tak bardzo pracowałem, żeby otwierało całą opowieść, zostało wycięte. But I'm very happy the way it's turned out, and I agree that the opening line that we have is a very good one. Ale jestem zadowolony z tego, jak ostatecznie wyszło, i jestem bardzo zadowolony ze zdania, którym ostatecznie otwieramy całą historię. Książkę zadedykowałeś dla Otsiego. Kto to? You dedicated the first book to Otzi. Who is it? Otzi was now I'm blanking on. He was frozen in ice for I think it was 5,000 years. Otzi był zamrożony w lodzie przez 5,000 lat. He was found in the mountains. Odnaleziono go w górach. I'm blanking on the name of the mountain range now. Nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy łańcucha górskiego. But he was the first person ever found to have tattoos. Był to pierwszy odnaleziony człowiek, który miał tatuaże. It was believed he had tattoos that corresponded with some of the pressure points used in acupuncture. Były to tatuaże, które odpowiadały pewnym punktom nacisku w akupunkturze. And people had thought that he was probably some kind of tribal shaman or magic man. I wydawało się ludziom, że był pewnego rodzaju szamanem, przewodnikiem duchowym. So I liked dedicating the book to the first known man who had magic tattoos. Tak więc zadedykowałem książkę pierwszemu człowiekowi, który miał magiczne tatuaże. And like it meant something to me to dedicate it to someone who's reached across 5,000 years to influence me, because I did a lot of research about him while I was writing the book. I zależało mi właśnie, żeby oddać coś człowiekowi, który właśnie dotarł do mnie po 5,000 lat z tym pomysłem, z tym przesłaniem. Dobrze, z poufnego źródła wiemy, że kochasz naszych polskich wydawców. From a source we will not disclose, we know that you love our Polish publishers. Why? So why is that?
The Polish editions of the books have been really beautiful. Polskie wydania są naprawdę piękne. Dominic Broniak, who did the interior illustrations, did an amazing job. Dominik Broniak, który robił okładki, spisał się niesamowicie. This is the only market where there are interior illustrations in the books. Polska jest jedynym rynkiem, na którym moje książki mają ilustracje w środku tekstu. So I keep copies of the translations from every market. Trzymam kopię oczywiście wszystkich tłumaczeń z każdego rynku swoich książek. But I love my Polish editions most of all. Ale bardziej podobają mi się polskie wydania. They've done such good cover design and interior design that I really like. They're just beautiful. Książka wygląda niesamowicie i od zewnątrz, i od środka. Są po prostu piękne. And Fabrica Slow has also done a wonderful job. Am I pronouncing that correctly? Swoof. Oh, because it's the L. Yeah. The L with a line through it is pronounced like a W. Fabryka Słów się niesamowicie spisała właśnie z wydaniem. They've done a great job of marketing me, and their website has really done a good job of promoting books. Z całym promowaniem mnie i książek oczywiście. But most of all, I'm happy because so many of you have bought the books. The books have done better than I ever could have dreamed in Poland, and so really it's the people here that I should be thanking most, and the publisher is just what helped me get the books to you. I przede wszystkim cieszę się, że książka się tak dobrze sprzedała, że książka dotarła do czytelników i w sumie to powinienem dziękować wydawcy za to, że udostępniała ją wam i głównie wam, także dziękuję bardzo. Dobrze, z tego samego anonimowego źródła wiemy, że określasz się jako młodszy czytelnik fantastyki. Co masz na myśli? So from the same source we know that Who is this source? we know that you think of yourself as the younger reader of fantasy, so not the older classics, but the newer classics. So what does that mean? What's the division you see there? Well, like if Tolkien is the grandfather of modern fantasy. A więc jeśli Tolkien jest dziadkiem dzisiejszej fantasy. And for me, I think the uncles. Dla mnie wujkami są. For me, we're Terry Brooks, Robert Jordan, George R. Martin, R.A. Salvatore. Like those are the writers that I grew up reading. To są pisarze, z którymi ja dorastałem. So I have gone back and read like a little Robert E. Howard and Fritz Lieber and those, but those weren't the books that brought me into it. A więc czytałem oczywiście też Howarda, what was the second one? R. Howard, Fritz Lieber did. Fritza Liebera, ale to nie były te książki, które mnie w to wszystko wciągnęły. So I think that I'm kind of a grandchild of fantasy. Uważam się za wnuka fantasy. And so my influences are different than theirs, but I think it was Tolkien and Terry Brooks that brought me into fantasy and were there as a child, and then Robert Jordan a little bit. Mam inne korzenie, ale ostatecznie to właśnie Tolkien i Terry Brooks wciągnęli mnie właśnie w fantastykę i uznaję się właśnie mam inne korzenie niż oni, ale oni mnie tutaj właśnie. But it wasn't until A Game of Thrones, George R. R. Martin, that things really changed for me, and I realized that fantasy could handle adult topics, that it could handle much harsher things than some of those other writers had been willing to touch. Ale dopiero przy Grze o Tron George'a Martina zobaczyłem, że fantastyka nadaje się do bardziej dojrzałych rzeczy, bardziej brutalnych, bezpośrednich, którymi można się właśnie zająć. I had been frustrated by the simplicity and the
black and white, good versus evil in the fantasy that I read when I was younger. Bardzo mnie irytowało właśnie bardzo mnie irytował ten podział na właśnie czarnych, białych, na zło i dobro w fantastyce, którą czytałem za młodu. So seeing that fantasy could be complex and deal with adult themes and still be popular really opened my eyes to what I could do. A więc to, że fantastyka właśnie może być tutaj dojrzała i zajmować się bardziej dojrzałymi tematami, otworzyło mi oczy na to, co naprawdę mogę, a i przy tym jeszcze być poczytna, otworzyło mi oczy na wszelkie możliwości tego medium. And when I talk to other writers my age, Pat Rothfuss, Joe Abercrombie, Brent Weeks, Scott Lynch, they all say pretty much the same thing. I kiedy rozmawiam z innymi autorami w moim wieku, mówią właśnie mniej więcej to samo. I think Martin really changed things for all of us, and we've all gone in different directions with it, but I think that it all comes from that root of seeing that, like, okay, like we don't have to write the kids stuff anymore. I myślę, że właśnie Martin zmienił to dla nas wszystkich i chociaż każde z nas poszło w inną stronę, natomiast Martin nam pokazał, że tutaj nie musimy już pisać dla dzieci. A czytałeś coś z polskiej fantastyki? Have you read any of Polish fantasy authors? I have not. I have a copy of The Witcher that I've been meaning to read. Nie czytałem, mam Wiedźmina, którego jeszcze nie przeczytałem. Even though he beat me for the Gemmel Award. Mimo że przegrałem z nim w wyścigu o literacką nagrodę. But one of the really sad. Nie z Wiedźminem. I mean Sapkowski, not The Witcher. Yeah. One of the really sad things about my new career in writing is that I don't have nearly as much time to read as I used to. Więc no, oczywiście bólem tego, że jestem zawodowym pisarzem, jest to, że mam mniej czasu na czytanie. I usually have a pile of books that publishers want me to read because they want me to comment on them. I mam zazwyczaj stertę książek, które moi wydawcy chcą, żebym przeczytał, żebym jakoś się skomentował. And that sometimes means that the books that I really want to read have to wait. I to zazwyczaj oznacza, że książki, które naprawdę chcę przeczytać, muszą poczekać niestety. And frankly, when I have a book due, I feel guilty reading anything. I poza tym, kiedy mam oddać książkę do wydawcy, no, czuję się winny za każdym razem, kiedy chcę coś przeczytać. So next month, when I turn in the Daylight War, I have a big stack of books that I'm going to read before I start the new book. I w przyszłym miesiącu, kiedy właśnie już złożę zgodnie z terminem książkę, którą właśnie piszę, to nie będę zaczynał następnej, dopóki nie przeczytam paru książek, które już zalegają pewnego czasu. Pytanie z widowni? Macie jakieś pytania? So the questions from the audience. I have one question about your private life. Mam do Ciebie pytanie dotyczące życia osobistego. In Poland, a lot of fantasy writers have cats. And if you have cats, Bo it would be nice for us. w Polsce wiele pisarzy fantastyki ma koty. W związku z czym, czy masz koty? No, co ciekawe. I do. I've always wondered if there's a correlation between having cats and being a writer. Zawsze zastanawiałem się, czy istnieje pewna zależność między posiadaniem kota a byciem pisarzem. I've always had a cat my whole life. Miałem kota przez całe swoje życie. Currently, I have a very ill-tempered black cat named Jinx. Teraz mam bardzo marudnego kota o imieniu Jinx. Who was adopted on Friday the 13th. Którego przegarnęliśmy w piątek 13. I guess that means the same thing here as it does. No to domyślam się, że oznacza to samo u was, co u nas. And she is a foul and hateful creature, and yet I love her anyway. Jest to naprawdę wredna bestia. She bites me over and over, but I love her still. Cały czas mnie gryzie, ale i tak ją kocham. Za tobą jeszcze kolega był, tuż przed tobą. Now that you are an experienced author,
going back to, for example, writing a comic book? Tak, teraz jak już jesteś doświadczonym pisarzem, czy chciałbyś wrócić czy zastanawiasz się nad wróceniem do pisania komiksów? Funny you should mention that. Miło, że to wspominasz. Just this last year, I wrote one issue of a book called Red Sonja. W zeszłym roku napisałem do właśnie komiksu pierwszego tomu o Czerwonej Soni. This is a character created by Robert E. Howard as a female counterpart to Conan the Barbarian. Jest to postać stworzona przez Roberta Howarda jako żeński odpowiednik Conana. She traditionally is known as the iconic woman in the chainmail bikini. Ona jest znana jako właśnie kanoniczna kobieta w bikini z plecionki kolczej. But when I was a child, there was a run of that comic book where she wore this blue fur outfit. Kiedy byłem mały, to właśnie był komiks z nią, gdzie nosiła takie niebieski futrzany strój. I guess she killed a blue monster or zabiła jakiegoś niebieskiego maybe Beast from the X-Men. Bestie z X-Menów. Or Grover from Sesame Street, I don't know. Albo Grovera z ulicy Sezamkowej. But I loved that book so much when I was a kid, and uwielbiałem ten komiks właśnie za młodu. When I met the people who were producing the book now, and I asked them if I could write a series of comics and put her back in that blue outfit, take her out of the chainmail bikini. Sorry. I kiedy właśnie spotkałem wydawców, którzy właśnie odnawiają tą serię, zapytałem ich, czy mógłbym napisać coś na ten temat i właśnie wyciągnąć ją z tego kolczego bikini i wpakować z powrotem do tego błękitnego stroju. Przykro mi. The first issue of that is out. It came out early this year or maybe last. I think it came out last year. Pierwsze wydanie wyszło prawdopodobnie na końcu poprzedniego roku albo na początku tego. But after I finish The Daylight War later this year, I'll be writing 4 more issues of that. You can read the first one by itself, but I'm going to add 4 issues to the story and then they'll collect it. I póki zajmuję się właśnie sagą Malowanego Człowieka, natomiast teraz, zaraz po tym dodam jeszcze jakieś 4 wydania 4 kolejne historie do tego jednego o Czerwonej Soni. And once that's done and it's collected, we'll try and sell the rights for translation to other places as well. Kiedy już to zostanie zakończone, wtedy zastanowimy się nad sprzedaniem praw do tłumaczeń, chociażby tutaj. Ja po polsku powiem. Nie ma problemu. Tak jak podobnie pana Breta, mnie i grupę moich przyjaciół strasznie frustruje, że w fantazji jest rozdzielenie na czarne i białe. So as with some of my friends, I'm frustrated with the division, of dividing it to black and white and good and bad and fantasy. Z racji tego, że jestem mistrzem, gdy prowadzę RPG, ostatnio gracze dość podstępnie podsunęli mi książkę Malowanego Człowieka. And because I'm a game master, a dungeon master, with RPG games, some of my players gave me the Painted Man. I czy oprócz książek pan Brett albo już wydał w jakichś czasopismach, opowiadania choćby, ilustracje, cokolwiek związanego jest ze światem Malowanego Człowieka, ale nie należącego do głównego nurtu? So have you published anything including illustrations or articles except for the books that carry on the story of the Worded Man? So anything except for the main plot or planning to? Well, if you go on my website, I do have a number of materials that have been deleted from the books. Jeśli wejdziecie na moją stronę, to mam tam trochę materiałów, które zostały wycięte z książki. And I also have a dictionary of the words of the Croatian people so that you can understand their language.
Mam też słownik, co byście rozumieli, właśnie obcy język z książki. And one fan has put together an amazing, he calls it the Thiessen Wiki. If you go to, I believe it's thiessenwiki.com. Czyli jeden fan złożył właśnie małą Wikipedię świata. There is as much detail as he's been able to gather on every single character, every single place. Wszystkie informacje, jak zdołał zebrać o wszystkich miejscach, wszystkich bohaterach. And one thing that I've been meaning to do, and my system is helping me with, is put together more material to add to that. No i mam plan razem z moim asystentem, żebyśmy właśnie zebrali więcej materiałów, żeby je dodać do tego. And when authors get really popular, the publishers will come together and put together a book like that for them. I'm hoping one day to get to that point. Czasem jest tak, że wydawcy sami zbierają takie rzeczy właśnie dla autora i chcą to wydać. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiego etapu. Dobra, ostatnie pytanie. Chcę zostawić salę w takim stanie dla Chciałem Cię zapytać odnośnie powstającego filmu. Na bazie Malowanego Człowieka powstającego filmu. Właśnie jakieś odniesienie odnośnie... Dobrze. So, the question is about the upcoming movie. That question always comes. The books were optioned by a director, Paul W.S. Anderson, who had done Resident Evil movies, Pandorum, a few other things. No i książki właśnie zostały tutaj rozpatrywane przez Paula Andersona, który kręcił takie filmy, jak właśnie wymienione, bo tytuły mamy takie same. I was very wary when I first met him because the books are very personal to me and I don't want a bad movie to come out. Na początku byłem dość nerwowy, kiedy go spotkałem, ponieważ te książki są bardzo bliskie mojemu sercu i bałem się, żeby nie wyszedł z tego zły film. But when I met with him, he told me why he liked the books so much, and he seemed to like them for all the really right reasons. I kiedy go spotkałem, powiedział mi, dlaczego tak bardzo lubi te książki, dlaczego je wybrał, i to były wszystkie właściwe powody. And then we talked about how he would shoot it and how he wanted to make the monsters look, and I got very excited about it. I potem mówił właśnie, jak chce to kręcić, jak chce, żeby wyglądały potwory, i bardzo się tym podekscytowałem. And then his wife Mila Jovovich came over and smiled at me. Podeszła i się uśmiechnęła do mnie. But selling an option for a movie is not the same thing as making a movie. Sprzedanie praw do filmu nie jest tym samym, co to, że film powstanie. First you get the option, then you have to find someone who will give you $50 million to make the movie happen. Najpierw sprzedać prawa do filmu, później szukasz $50 milionów, które są potrzebne, żeby w ogóle miał prawo bytu. That part's a little harder. Ta część jest trudniejsza. So we're still waiting for that magical $50 million. Czekamy na to magiczne 50 baniek. So it may happen very soon, or it might still be a little while, but right now it's not being made yet. No więc może się to zdarzyć niedługo, może trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale na razie film jeszcze powstaje. Dziękuję Wam bardzo za przybycie.